Nie mam dzisiaj humoru. Od pewnego czasu chodzi za mną taka rozkmina, że jakie to jest głupie i wkurzające. Ilekroć mam zły humor i mi się nie chce kręcić, albo... Nie, inaczej, po prostu, jak mam zły humor, jestem nie w sosie, jestem albo zmęczony, albo coś tam. Zazwyczaj moja pierwsza myśl jest taka, że no to dzisiaj nie kręcę, bo... no bo jest tak, ludzie na YouTubie są przyzwyczajeni, i nadawcy, i odbiorcy, że wszystko jest pozytywne i wszystko jest w takim pozytywnym, motywującym tonie i ludzie przychodzą oglądać vlogi dla pozytywnego kopa energii i tak dalej. I to jest fajne, bo to jest miecz obosieczny, że ta pozytywna motywacja jest zarówno przy robieniu, jak i przy oglądaniu. Ale wydaje mi się, że wszyscy tutaj dojrzeliśmy już do tego, żeby dzielić między sobą szersze spektrum emocji. I chciałbym się przestać wstydzić przed wami faktu, że nie każdy dzień jest idealny i czasem po prostu nie siada, no. I dzisiaj mam zły humor strasznie, jestem zmęczony, jestem przepracowany, jest mi smutno i część z was sobie pewnie pomyśli, że skoro nagrywam coś takiego, to musiało się stać coś bardzo poważnego i widać, że coś tam są problemy. No nie, no w sensie takie jest życie, że czasem nie masz humoru, czasem coś ci nie wyjdzie, czasem po prostu jest ci smutno, bo coś zrobiłeś źle albo coś nie wyszło. No i to jest taka sytuacja, nie? Nic się poważnego nie stało, po prostu mam zły dzień i chciałbym przestać się hamować w tym, że kiedy mam zły dzień, to jednocześnie mam nie vlogować, albo że muszę udawać, że muszę... Jak biorę kamerę, ja mam taki wręcz odruch, że zaczynam się do niej uśmiechać. W sensie to jest moja twarz do kamery jest zawsze z uśmiechem. Chyba że idę w taki bardziej deadpan styl prezenterski no i się nie uśmiecham, ale cały czas klimat jest taki troszkę wesoły. I no chciałbym przestać, nie? W sensie, nie że na zawsze, ale czasem sobie pozwolić na to, że no na coś innego po prostu. To na pewno dla części z was to, co mówię, brzmi płytko, tak? Brzmi jakbym tak, nie wiem, gadał, co mi ślina na język przyniesie, ale to są rzeczy, o których ja sobie myślę od paru przynajmniej tygodni. To jest temat, za którego poruszenie bardzo jestem wdzięczny PewDiePie'owi w takim filmie pod tytułem Forced Positivity, gdzie on mówił o tym, że właśnie, że wokół YouTube'a się zrobiła taka otoczka, że wszystko jest bardzo takie wymuszone na zasadzie uśmiech, energia, pozytywne emocje i tak dalej. I paradoksalnie to się klika. Ja w sumie nie wiem, z czego to wynika, że akurat YouTube zrobił się takim medium, takim pozytywnym. W sumie Instagram jest jeszcze gorszy, nie? Instagram to jest... Ja dużo czasu spędzam teraz na Instagramie, a jednocześnie Instagrama strasznie nienawidzę, bo Instagram to jest takie medium próżności i zazdrości wobec innych ludzi i kreowania kompletnie nieprawdziwego życia i naginania rzeczywistości, żeby była instagramowa. No ja też poniekąd to robię na Instagramie, tylko, no nie wiem, staram się być autentyczny na tyle, na ile to jest możliwe, cały czas wpisując się w jakąś taką estetykę tej platformy. YouTube nie jest aż tak zły jak Instagram pod tym względem, ale też cały czas jest takie... Nie wiem czemu tak jest. Nie wiem czemu ta emocjonalność tego jest ograniczona, ale jak się pomyśli o innych formach jakichś tam wyrazu współczesnego, o książkach, o muzyce, to ja zazdroszczę tego na przykład artystom muzycznym, że oni się mogą wyrazić w różnych emocjach, mogą pokazać swoje różne słabości i słabe strony i śpiewać o swoich lękach i tak dalej. I
to są bardzo często ich najlepsze utwory, albo przynajmniej no, to nie ma znaczenia co do jakby jakości utworu, o czym on jest, tylko ważne, żeby był dobry po prostu. No jeśli jest dobry, to jest dobry. Nikt nie słucha muzyki w ten sposób, że dyskwalifikuje piosenki, które nie są wesołe, a nie wiem, ze zdjęciami na Instagramie, czy z vlogami, czy takimi rzeczami w mediach społecznościowych na temat życia trochę tak jest, że albo wszystko jest pozytywne, uśmiechnięte i naładowane fajną, pozytywną energią na co dzień, albo tak w ogóle zaczyna wybrzmiewać jako taka frustracja i ból dupy, nie? W sensie taka nawika bardziej emocjonalna na zasadzie jest mi dzisiaj nieprzyjemnie, jest mi źle. Od razu brzmi tak jak taki ból dupy właśnie, znaczy brzmi jak żalenie się i brzmi tak, tak jakby nie powinno się takich rzeczy mówić w internecie na głos. A mnie się wydaje, że się powinno. Także to powiem, czemu jestem smutny. Jestem smutny dlatego, że mam bardzo dużo na głowie i jest to dla mnie przytłaczające. I dużo ludzi mi mówi, żebym się jakoś spróbował zrelaksować, wyłączyć i tak dalej. I ja zdaję sobie sprawę z tego, jakie to wszystko jest stereotypowe, to znaczy to jest, to co mówię, to jest no taka kurde klisza tego, że ludzie prowadzący intensywną, komercyjną działalność gdzieś tam się gubią w tym wszystkim i jakby tracą ten balans pomiędzy życiem a pracą. To jest swoją drogą work-life balance. Głupkowaty termin, bo czy są na świecie ludzie, którzy mają za dużo życia? Ale nie do tego zmierzam. Chodzi mi o to, że zdaję sobie sprawę, że jestem w tym stereotypowy, w takim zagubieniu i ciągu i projekcikach. Tylko mój problem polega na tym, że ja naprawdę lubię to, co robię. W sensie to nie jest tak, że ja spędzam czas na jakiejś takiej pracy, że robię to wyłącznie dla pieniędzy, w sensie dla korzyści materialnych, że się uzależniłem od jakby zysku i tak dalej. To nie jest tak. To jest bardziej taki ciąg na zasadzie poczucia, że mam szansę robienia fajnych rzeczy. To jest mam takie podejście na zasadzie nie spierdol tego. To jest moje hasło, które przyświeca mi cały czas. Masz jakąś szansę, zrobiłeś dużo rzeczy, otwierają się przed tobą drogi i masz szansę zrobić rzeczy, których większość ludzi nie jest w stanie zrobić i możesz przetrzeć szlak i dla siebie, i dla innych ludzi i zrobić uruchomić jakieś maszyny, które będą działać dla wielu ludzi i wielu ludziom przyniosą szczęście i przyjemność i widzom przyniosą szczęście i innym twórcom i w ogóle ludziom, którzy pracują dla nas i tak dalej. I czuję tę odpowiedzialność i czuję, że to jest spoko i że nie mogę tego spierdolić. I nie chcę tego spierdolić. I chcę dać z siebie wszystko, a jednocześnie nie jest to łatwe, bo jednocześnie wymaga to takiej podzielnej uwagi, gdzie jednego dnia wypełniam jakiś kontrakt na bardzo fajne pieniądze w Japonii, drugiego dnia się okazuje, że w tym czasie w Polsce jest coś innego równie ważnego do zrobienia i naprawdę muszę się rozdwoić, żeby to wszystko ogarnąć. A to, co stresuje w takim procesie, to termin, który nazywa się koszty alternatywne. W sensie chcecie się zestresować, to wyobraźcie sobie móc zarobić dla swojej firmy dużo pieniędzy w jeden dzień i nie móc tego zrobić. Generalnie masz w takiej sytuacji poczucie, że tak jakbyś tracił te pieniądze, nie? W sensie to jest właśnie koszt alternatywny, że rzeczy, których nie zrobisz, są kosztem, bo tracisz szansę na ich zrobienie. No i to jest coś, co nie daje mi spokoju. I ten multitasking pomiędzy firmą w Japonii, firmą w Polsce i tym wszystkim, co się z tym wiąże, to jest stresujące, bo to wymaga przełączania się przez najróżniejsze strefy mentalne w mojej głowie, w obliczu, w
przeciągu parunastu minut, tak? I to mnie męczy. Czuję się rozsmarowany jak masło na wielkiej kromce. I co z tym zrobić? No, napiszecie w komentarzach: Krzysiu, odpocznij sobie. To nie jest takie proste. I ja też czuję, że muszę to zaakceptować, nie? W sensie muszę zaakceptować to, że po prostu no, są cięższe okresy w życiu zawodowym każdej osoby i czasem no, jakby możesz zajmować się czymś, co jest twoją pasją i bardzo lubić to, co robisz, ale jeśli jest tego za dużo, no to w pewnym momencie czujesz, że to jest praca i w pewnym momencie to jakby nawet ta przyjemna rzecz, od której zaczynałeś, ona cię przytłacza swoją intensywnością. No i ja jestem na tym etapie, że każda z tych rzeczy, które przede mną stoją, każdy z tych projektów jest fajny i wyobrażam sobie piękny, idealny dzień, w którym zajmuję się, pojadę do tego miasteczka i nagram taki fajny film na taki temat, ale będzie miło. Ale w wyobrażaniu sobie tej sytuacji jakoś nie uwzględniam nigdy, że jednocześnie będę miał przy sobie smartfona, który będzie mi bzykał co 5 minut w sprawie update'ów różnych innych dealów. I oczywiście to nie jest tak, bo teraz część z was pewnie sobie pomyśli: Boże, to Krzysztof, ty się zajmujesz każdą pierdołą, nie filtrujesz sobie tych rzeczy? Otóż filtruję jak najbardziej, ale i tak zarządzam wieloma aspektami naszych firm, albo staram się pomóc, a tam, gdzie zaczynam coś ignorować, to czuję, że zawodzę inne osoby. No i w tym wszystkim jest ten vlog, który jakoś nie, że wymaga ode mnie, ale vlog powoduje, że czuję się zobowiązany do korzystania z życia w taki pozytywny, ciekawy sposób. I dla mnie to jest bardzo zdrowe. Ja czasem sobie myślę, że gdybym przestał vlogować, to jednocześnie nie wiem. Znaczy chodzi mi o to, że ja sam siebie motywuję do robienia fajnych rzeczy przez ten fakt, że mogę je nagrać, bo ja lubię nagrywać fajne rzeczy, nie? I jest mi to potrzebne, bo to jest moja taka własna terapia patrzenia. To jest wiele razy już używałem tego porównania, więc przepraszam, że się powtarzam, ale każdy odcinek oglądają jakieś nowe osoby, więc może jeszcze tego ty akurat nie słyszałeś, że vlog to jest jak lusterko. Jak lustro na siłowni. Jesteś na siłowni, ćwiczysz sobie i masz lustro, żeby oglądać, czy masz dobrą postawę ciała, nie? Czy masz dobry zakres ruchów i tak dalej. To vlog jest czymś takim a propos mojego życia, że to jest lustro, w którym mogę się przejrzeć. Jeśli vlog jest ciekawy, to znaczy, że robię ciekawe rzeczy i że życie jest fajne. No. Ale tak mi się wydaje, w obliczu tego wszystkiego, co dzisiaj mówię, że chciałbym w tym lustrze również udokumentować jakieś swoje słabsze momenty. Bo rzeczywistość, którą się przedstawia we vlogach, no jest trochę przekłamana. Bo to nie jest tak, jak część z was może sobie myśli, oglądając taką serię jak moja. Pomyśli sobie: wow, ale on ma super, w ogóle od rana do wieczora, fajne, pozytywne przygody, cały czas ma dobry humor, cały czas ma jakieś żarciki w zanadrzu i tak dalej. Nie chcę narzekać oczywiście, bo wobec takich rzeczy trzeba mieć dużo, bardzo pokory i ja jakby całymi dniami staram się doceniać to, co mam. Ale też pamiętajcie o tym, jak dużo jest rzeczy, których nie widzicie, które są wycięte, bo są albo prywatne, albo nieciekawe, albo po prostu, no nie wiem, nie nadają się z różnych powodów, głównie zawodowych tak naprawdę. Ale nie chciałbym wycinać tego, że czasem jest mi smutno i myślę, że na drodze ku rozwojowi jestem troszkę zmęczony, jak widzicie. Na tej drodze rozwoju YouTube'a jako medium potrzebne są emocje inne niż pozytywność.
I myślę, że wielu z was się z tym zgodzi. I no w sumie tyle. Tak, gadam chyba z 10 minut. 15 minut gadam non-stop. Ale wydaje mi się, że no dla mnie to jest ważne i mam nadzieję, że dla was również. Więc no tak, to nawet w obliczu tego, co teraz powiedziałem, to nawet nie czuję się zobowiązany się do was uśmiechnąć na koniec filmu. Bo jest mi smutno i tyle. I jestem zły, jestem sfrustrowany w ogóle wszystkim. I takie momenty w tym wszystkim też są. I to jest ludzka rzecz, trzeba to zaakceptować. I wszystko jest w porządku. I w mediach społecznościowych, i w internecie. Nie powinniśmy tylko i wyłącznie się skupiać na tym, żeby się uśmiechać i dostawać pozytywny zastrzyk energii. Bo czasem jesteś wkurwiony po prostu i czasem nie masz ochoty nic robić. I to nie oznacza, że nie wiem, że te emocje są jakieś gorsze, czy są nieprawdziwe, czy są niewarte jakby zaobserwowania, czy coś takiego. Takie jest w ogóle, dużo ludzi by tak powiedziało, nie? Jak masz złe myśli, to nie myśl o tym, zmień zdanie i tak dalej. Ja jestem bardziej zwolennikiem takiego medytacyjnego podejścia do emocji, gdzie jakakolwiek emocja by to nie była, warto ją zauważyć i ją poczuć i zdystansować się wobec niej, bo nie jesteś swoimi emocjami, tylko jesteś gdzieś tam jakimś bytem, który po prostu te emocje odczuwa. Jesteś doświadczaczem rzeczywistości, tak się po angielsku się mówi experiencer, a nie jesteś jakby w 100% swoimi emocjami. Więc warto je zauważać. I ja zauważam. To tyle chciałem powiedzieć. Naprawdę nic mi nie jest, nie? W sensie nie martwcie się, że przechodzę jakieś załamanie czy coś takiego, bo nie. Wszystko jest w porządku, tylko no gorszy dzień. I uznałem, że ten gorszy dzień dla was dzisiaj udokumentuję. No dobra, no to pa. Nie uśmiechnę się do was na koniec. Pa.